Dzisiaj wracamy na polską ziemię i mamy spółeczkę Playway. Spółka gamingowa, dodatkowo dywidendowa, jest ewenementem na polskiej scenie ze względu na budowę. Jest to wielki moloch, który pod sobą ma 100 małych spółek, które wzajemnie się wspomagają. Są to takie małe studia, które tworzą gry klasy B. Playway od dawna specjalizował się w symulatorach różnych, zaczynając od symulatorów związanych z naprawianiem samochodów, Car Mechanic, czy na przykład z symulatorów związanych łodziami podwodnymi, U-Boat. Ale tworzy też takie tytuły jak Cooking Simulator czy Farm Manager. Playway powstał w 2011 roku przez wizjonera Krzysztofa Kostowskiego, ale działanie Playwaya już było o wiele wcześniej wprowadzane. Działalność ogólnie Krzysztofa Kostowskiego była wcześniejsza, związana z Playwayem, ale oficjalnie można powiedzieć, że spółka powstała w 2011 roku. Bardzo przemyślany sposób, wszystko to działa. Spółki wspierają się nie tylko jeżeli chodzi o teamy produkujące gry, deweloperów, ale też na przykład czasami w niektórych sytuacjach z finansami. W początkowym okresie gry mają bardzo ograniczony budżet, około 500 tysięcy złotych. Jeżeli tytuł jest bardziej ambitny, ten budżet się zwiększa, ale zazwyczaj jest taka granica. Więc tytuły mają ograniczenia budżetowe, ale mimo tego powstają hity związane z tą firmą. Głównie tu chodzi o symulatory, które z roku na rok są coraz lepiej sprzedawane. A warto odnotować, że gry, które tutaj są sprzedawane, to 80% gier, które są sprzedawane, jeżeli chodzi o Playway, to Europa Zachodnia i Stany Zjednoczone. Spółka jest mocno powiązana z platformą Steam i powstaje bardzo dużo gier związanych z Playem. Ogólnie, jeżeli jakaś gra, którą produkuje Play, jest wypuszczana na Steamie, a jest to większość gier, to wszystko zaczyna się już od polityki marketingu. Przed grą, tydzień przed wypuszczeniem na platformę Steam, marketing cały czas działa, by wspomóc sprzedaż gry. W zasobach Playa jest też studio, które konwertuje gry na inne platformy. Zaczynając od najbardziej popularnych, takie jak Xbox czy PlayStation 4, ale też na inne rodzaje konsoli, jak Nintendo. I tak na przykład na przykładzie Car Mechanic każda kolejna odsłona tej gry co roku sprzedaje się coraz lepiej i coraz bardziej jest znaną grą w środowisku symulatorów. Jeżeli chodzi o takie najnowsze tytuły, no to mamy Contraband Police. To jest taka gra, która została wypuszczona 8 marca i w ciągu 2 dni zwróciła się z budżetem około 2 milionów złotych. Polega to, że to jest symulator strażnika granicznego, który działa w takiej postsowieckiej republice, kraju, który gdzieś koło Rosji leży. Można powiedzieć, że taki trochę Kazachstan. Gra dzieje się w roku 1981, coś w tym rodzaju. Dosyć stara.
Jest klimatyczna, grafika nie jest taka superowa, widziałem tą grę, ale ciekawy system rozgrywki. Można powiedzieć, że już to wykracza poza normy symulatora, bo mamy też tam akcje, misje. Jest to taka już mieszanka i dodatkowo strzelanka, tak to można powiedzieć. I ewenement, jeżeli chodzi o ten rok. W tym roku ma zostać wypuszczonych bardzo dużo tytułów, jeżeli chodzi o Playway. Druga sprawa, Playway jest spółką dywidendową. Od 5 lat wypłaca dywidendę. O wiele bardziej ta dywidenda częściej się pojawia niż na przykład CD Projekt. CD Projekt mamy dywidendę co 2 lata, nie jest ona systematyczna. Tutaj jest duży nacisk na dywidendę co roku, szczególnie, że często prezes spółki wspomina o tym, że będzie planowana dywidenda w rok i nie jest to zmieniane. Cały czas we wszystkich materiałach jest zaznaczone, że spółka chce być typowo spółką dywidendową. Na koniec przechodzimy do wskaźników. I tutaj mamy ewenement, jeżeli chodzi o wszystkie spółki, które były brane pod uwagę. Ze względu na małą ilość danych, w tej chwili mamy liczbę dywidend tylko 5, a jedyny wskaźnik, jaki można było wyliczyć, to dywidend growth 3-letnie. Wynosi 74,9%. To jest bardzo duży wzrost dywidendy. Jedyny minus, że to jest mała liczba 3 lata. Altman Z-Score 33,69. Ryzyko bankructwa spółki jest ekstremalnie małe. Jeszcze nigdy nie widziałem spółki, która miała taki wskaźnik. I kolejny dywidend yield 4,93%, bardzo wysoko. Oraz ROE, jak spółka wykorzystuje swój kapitał 34,36. My chcemy, żeby minimum było 20. Jest to spełnione. Spółka w teście dostała 6 punktów. Oczywiście wszystko, co tutaj jest powiedziane, to jest opinia, a nie porada inwestycyjna. Jeżeli faktycznie chcecie kupić tą spółkę, to sprawdźcie wszystkie materiały dostępne w sieci, na oficjalnej stronie internetowej i po prostu samodzielnie trzeba podjąć decyzję nad kupnem spółki. I to wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał. Żegnam, Shaolin.